Cześć, witajcie w kolejnym wideo. Dzisiaj mam misję, żeby na początku wymienić olej w Nissanie. Mam już olej, mam już filtr oleju. Odkręciłem wczoraj, wykorzystałem, że mam auto na podnośniku, odkręciłem sobie filtr, odkręciłem sobie korek, spuściłem olej. Do filtra mam takie dojście trochę średnie, bo mam akurat tutaj wyjście na chłodniczkę oleju, gdzie z chłodniczki też jeszcze będę musiał spuścić olej, ale chłodniczka jest tu, więc jeszcze chwilę będę musiał poczekać. Aha, i jeszcze musiałem wymienić, co tu mam? Podkładkę w korku, bo niestety ciekło mi przy korku, ale widziałem, że poprzednia podkładka była trochę już zużyta, więc wymieniłem ją na nową. A druga rzecz, mam pospawane rurki do dolotu, jedna i druga. Byłem u kolegi, pospawał mi, także teraz poskładam cały dolot. Będę mógł tutaj skręcić przy interkulerze, bo na razie mam tak, wisi tyle o ile. A jeśli chodzi tutaj o całe body, no to dorobiłem sobie tutaj kawałki z włókna szklanego z jednej i z drugiej strony dokładki i zabrałem się za tylny zderzak. Jak założyłem tylny zderzak, to w tym miejscu brakowało mi na szerokości około centymetra, więc musiałem go rozciąć. Tam teraz akurat teraz nie będzie tego widać, ale o, tutaj gdzie jest jasne, rozciąłem i skleiłem. Także czekam, aż to mi wyschnie. Rozszerzyłem go o centymetr i mam nadzieję, że teraz będzie pasował. Jeszcze naciąłem go tutaj w tym miejscu, bo jak tutaj mi nie pasowało, to tutaj też te boki też się nie zgrywały. To jest tutaj, o, w tym miejscu. W tym miejscu mi się nie zgadzało. Mam mało miejsca akurat tutaj, ale jakoś spróbuję wam to pokazać. Założyłem tą belkę, żeby miał się na czym opierać ten zderzak. Także dzisiaj jeszcze będzie to słowo, zrobiłem to wczoraj wieczorem, a nie chcę tego zdejmować, żeby mi się czasem nie skurczyło, chociaż i tak wstawiłem tutaj w te miejsca takie małe kliny, żeby mi się ten zderzak czasem mi się nie zszedł z powrotem, bo założę i będzie znowu za ciasno i będzie niespasowane, więc wolę to zrobić raz i tak w miarę porządnie. Chyba mi to wyjdzie porządnie, zobaczymy, ale w pierwszej kolejności, tak jak mówiłem, zabieram się za olej i filtr oleju. Dobra, to najpierw zacznę od tego, żeby założyć ten filtr oleju. To sobie przeczyszczę tutaj powierzchni, gdzie przychodzi ten filtr. Jeszcze specjalnie zrobiłem tak, że zostawiłem to na całą noc, żeby sobie zleciało. Nowy filtr oleju. Zaraz ktoś będzie mi tu gadał, że o, Bosch. Może być Bosch. Tak jak mówiłem, dojście jest takie średnie, bo nie mam żadnego relokatora do filtra. Ale raz na rok jak zmieniam, to nie jest tak źle. Gorzej jakbym zmieniał kilka razy w roku filtry, to bym pomyślał nad jakimś relokatorem od filtra prawdopodobnie. Ok, filtr dokręcony. Teraz tylko przykręcić korek od spustu do miski i nalać świeżego oleju. Dobra. Olej, który zlatywał przez całą noc, mogę zabrać. Tak jak mówiłem, nowa uszczelka miedziana. Przykręcam korek. Dokręcić, jak ktoś się zawsze śmieje, pół obrotu przed zerwaniem. No i gotowe. A jakbyście pytali, jaki olej leję, to Motula 10W60. Sprawdza się od kilku lat, więc nie zmieniam. Wpadłem na taki pomysł, bo te rurki wyglądają... O, cześć Milo, przedstaw się. Te rurki wyglądają trochę ubrudzone i stwierdziłem, że wezmę ten papier, tą włókninę ścierną tutaj, i jak tym potraktuję te rurki, to powinny wyglądać trochę lepiej. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo jak przygotowałem do spawania, to wziąłem je trochę, przeleciałem tym ściernym i widzicie, o, trochę widać, że jest takie błyszczące, także spróbuję to przelecieć całe rurki tą włókniną i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, czy będzie to widać na kamerze, ale na moje widać różnicę. To widać, że to jest takie trochę szczotkowane, polerowane. No tu wiadomo, że jest brudne, ale jest chyba takie bardziej błyszczące. Zobaczymy, jak będzie się sprawdzało. Chwila, tylko przeleciałem właśnie, tak jak mówiłem, tą matą.
mnie wygląda tak. Nie wiem, sami ocencie, czy jest lepiej, czy nie. Według mnie wygląda trochę lepiej. Okej, witajcie kolejnego dnia, chyba drugiego, już nie pamiętam teraz. Wczoraj zabawiłem się jeszcze trochę z tym, żeby dopasować tutaj szparę. Zrobiłem z włókna szklanego. Jeszcze będę musiał dorobić teraz lekko szpachlówką, ale już pasuje dobrze. Tutaj odciąłem kawałek, ale jeszcze będę musiał troszeczkę odciąć, żeby nie wystawało aż tyle, no bo nie jest aż taka potrzeba, żeby mi aż dotąd wystawało. Tak jak przełożyłem sobie tą dokładkę, tutaj również troszkę ogarnąłem włóknem szklanym i założyłem, także pasuje prawie dobrze, no lepiej już nie będę kombinował. No i najważniejszy, tylny zderzak. Ogólnie musiałem zdjąć tą tylną belkę, bo tylny zderzak, ten tuningowy, haczył mi tutaj o tą blachę, czyli będę musiał sobie kupić jakiś baszbar do tyłu. Najważniejsze tak, tutaj załatałem resztkę tutaj, która jeszcze jest otwór, no to już wypełnię szpachlówką, bo tutaj z tej strony jest włókno szklane. Odszlifowałem to trochę, przymierzyłem, czyli tak, rozszerzyłem to o centymetr i teraz pasuje. Nie ma takiego spasowania tutaj w tym miejscu niestety, ale to jeszcze nad tym popracuję. No i będę musiał tu jeszcze zeszlifować w tym miejscu, tu i z tej strony. O, tu jest nawet widać, że jest bardziej takie płaskie. Tutaj trochę odstaje, to będę musiał jeszcze podszlifować, żeby to dopasować tutaj do tylnych błotników. Przy okazji będę musiał trochę tutaj sprzątnąć, bo trochę mi się syfu narobiło. I zrobiłem wczoraj drugą rurę, nie wiem czy pokazywałem, czyli obydwie rury teraz są przepolerowane, ale polerowałem je tym papierem, nie wiem co to jest za gradacja, ale myślę, żeby poprawić jeszcze, bo tu mam chyba drobniejszy. Jak dobrze kojarzę, to jest drobniejszy, także spróbuję jeszcze tym szarym. Może będzie trochę większy połysk. Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, zabieram się za lekkie ogarnięcie tutaj wszystkiego, ale najpierw docięcie tych końcówek tutaj. Dociąłem równo, więc powinno być chyba w miarę ok. Jeszcze lekko tutaj podszlifuję pilnikiem z jednej i z drugiej strony, żeby to nie było takie kanciate, ale myślę, że powinno być ok, bo i tak śrubki przychodzą tutaj w tym miejscu, żeby to dokręcić, więc nie musi być aż tyle zapasu, tak jak miałem to zrobione. No tak jak mówiłem, to przychodzi gdzieś tutaj w tym miejscu, dotąd będzie, nie musi być aż całkiem do końca, bo to musiał jeszcze dołożyć z pół centymetra powiedzmy, jak to przymierzyłem, tak mi brakowało, także tutaj dokręcę na jeden wkręt i powinno być chyba ok. Wcześniej miałem to owinięte tą złotą folią tutaj i stwierdziłem, że trochę się krzywo nakleiła, więc ją zdejmę, ale teraz jeszcze mi trochę jej zostało, więc okleiłem ponownie, tym razem trochę równiej. Nie wiem czy to coś działa, powinno odbijać trochę ciepło, a akurat tutaj gdzie idzie rura przy silniku, to wolałbym, żeby nie nagrzewało się za bardzo. Chłodzi się interkuler i potem jest tutaj chłodne, no to mam nadzieję, że nie będzie się nagrzewać, że trochę to zadziała. Także teraz składam to do kupy. Myślałem, że pójdzie trochę łatwiej z tymi opaskami, ale niestety one dobrze trzymają, ale ciężko się je zakłada, jak są tak dopasowane. Na razie nie skręcam tego na mocno, bo muszę podłączyć interkuler. A żeby podłączyć interkuler, to będę musiał zdjąć ten zderzak. Dobra, tą rurę też lekko przeleciałem papierem, tak jak poprzednie. Teraz tylko założę, ale też nie będę jeszcze przykręcał na mocno. Jutro poskręcam to na gotowo, a jeszcze tutaj odma. O. Jutro wezmę to, poskręcam na gotowo. Dopiero jak ogarnę cały dolot tutaj,
Jak mówiłem, założę to na intercooler, połączę i wtedy skręcam wszystko na gotowo. A w międzyczasie przyłożyłem sobie tylny zderzak i zaznaczyłem, gdzie powinny być śrubki, tu i tu, z tej strony, z drugiej strony podobnie. I dorobiłem sobie takie blaszki do tego, żeby tutaj blaszki na wiercę, przełożę śrubki, przyspałem je od drugiej strony i będą takie blaszki jak seryjnie, które się zakłada tutaj, o, tak, wystają gwinty i żeby to równo mi ładnie trzymało z jednej strony, z drugiej strony, o, tak to będzie wyglądać. No i teraz muszę tylko wywiercić. To są te, tak jak wspominałem, to są te śrubki, które wchodzą tutaj w te otwory. Z jednej i z drugiej strony. Ok, czyli blaszki mam dorobione. Tak jak mówiłem, jedna wchodzi tutaj, druga wchodzi tutaj. O, cyk, idealnie pasują. Teraz tylko obspawać tutaj te śrubki, nakrętki, to odkręcę na razie. Zakręciłem nakrętki, żeby śrubka się trzymała na swoim miejscu. Także obspawać te śrubki i wtedy będę mógł przymierzyć zderzak. I jak go przymierzę, znaczy przyłożę, skręcę go tutaj, to będę mógł ustawić tutaj. Na pewno tu będę musiał zaszlifować, tak jak mówiłem. Za chwilę się za to zabiorę i lekko to sfazuję. No i później druga strona i będziemy pasować dalej. Malowałem tutaj te wieszaki i założyłem pasujące śrubki, tak jak miałem tutaj, taki blink trochę, no to będę musiał jeszcze poprawić, poodpryskiwało, ale to za chwilę też ogarnę. Intercooler się trzyma, no i tak jak mam już zdjęty zderzak, on już jest zmatowiony wcześniej kiedyś. Muszę odkręcić teraz całe te wsporniki, wszystkie te 8 elementów, które wcześniej przykręcałem, bo zderzak mam spasowany, ale skoro ma iść teraz do malowania, no to muszę to wszystko rozkręcić i zawieźć do lakiernika. Jeszcze w sumie muszę pogadać z kilkoma lakiernikami, którymi to najszybciej ogarnie. No i tak, te blaszki do tylnego zderzaka za chwilę idę do kolegi, żeby mi to pospawał i wtedy zakładam zderzak i będę spasowywał te boki tutaj. To też pewnie chwilkę mi zajmie. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Odłączyłem AKO, bo nie wiem dlaczego miałem cały czas podłączone, pewnie i tak trochę się rozładowało. No i tyle, zabieram się za ten przedni zderzak, potem tylny zderzak. No i witajcie, mamy kolejny dzień prac przy Nissanie. Byłem u kolegi, pospawał mi, zrobiłem te blaszki tutaj, o których wspominałem, do tego tylnego zderzaka. Także teraz będę mógł go założyć, przykręcić na te 4 śrubki i będę mógł dopasować te boczne elementy. Zobaczymy, jak to będzie pasować, czy będę musiał dużo wycinać, czy w miarę jako tako przypasuję. Za chwilę przymierzę i działam dalej. Niestety przez to, że tak stanąłem Nissanem, to mam tutaj trochę mało miejsca, żeby się pomieścić ze wszystkim. I muszę bardzo kombinować. Ale nie mówił, że będzie lekko. Dobra, nie nagrywałem jak zakładałem ten zderzak, bo trochę się namęczyłem, żeby wcelować te śrubki, ale tak, tu jak docisnę, no to zostaje mi po prostu tutaj szpara, ale jak zrobię tak, to pasuje ładnie. Tu pasuje ładnie, przez to, że wstawiłem tutaj tego klina. Tutaj no trzeba trochę popracować nad tym, a z drugiej strony też trzeba tutaj delikatnie to zeszlifować. Ale jak się tak przyłoży, tutaj się dokręci z tej strony na śrubkę, no to jako tako to jest, tutaj też pasuje w tym miejscu, tu się zgrywa. No mówię, najgorzej ta szpara tutaj pod tą centralną belką, ale tą belkę też będę musiał chyba cofnąć, nie wiem czy to będzie widać na kamerze, ale ona w porównaniu do światła jest wciągnięta i chyba zaraz wezmę, podłożę pod nią tutaj śrubki jakieś i spróbuję to jakoś wyregulować. No tutaj mamy tak. I właśnie będę musiał wykombinować, jak to zrobić, żeby to tutaj mi dolegało. Tu będę musiał troszkę dorobić tego rantu, bo tutaj jest tak na płasko, a z drugiej strony o, troszkę tego rantu jest, także tak będę musiał to uzupełnić. No i zobaczymy wtedy, o,
Jest tak. No i teoretycznie powinno mi tutaj wtedy pasować. Może tak nawet to zostawię, że tutaj przykręcę to na śrubkę, a tutaj dorobię tyle, żeby akurat był taki rancik. I myślę, że wtedy powinno być w miarę ok. Tylko no z tej strony jeszcze mi zostanie taki o. Co zrobić z tą stroną, żeby to ładnie docisnąć. To jest jeszcze kwestia do przemyślenia. Za chwilę pokombinuję. Coś z tym wymyślę. Chwilę pobawiłem się tutaj z tą listewką, odkręciłem ją i podłożyłem kilka podkładek. Tutaj w tym miejscu, w tych 4 miejscach, gdzie są śrubki. No i powiem Wam, że już teraz lepiej to wygląda. Tu jeszcze będę musiał podłożyć jedną, bo jeszcze minimalnie jest bardziej wklęśnięte niż lampa. Ale ogólnie już wygląda dużo lepiej. No i już spasowanie ze zderzakiem też jest dużo lepsze, tylko troszeczkę wystaje, także myślę, że już nie będę tutaj więcej z tym kombinował. Jedynie będę musiał zobaczyć tą szparę tutaj, ale to może jak założę, jak to się nazywa, crashbara, bo na razie nie mam żadnej belki pod tym. Jak założę crashbara, to może będzie akurat. No i mamy już kolejny dzień. Witam Was ponownie. Jak widzicie, Nissan już stoi na kołach. Jeszcze muszę tylko dokręcić te koła przednie dynamometrem. Założyłem seryjny przedni zderzak i założyłem te tutaj dokładki, tylko bez taśmy już. A to dlatego, że dzisiaj mamy piątek. W niedzielę wybieram się do Gdyni na rozpoczęcie sezonu klasycznie, jakoś tak. I no stwierdziłem, że skoro już się zapisałem, zapłaciłem za wejściówkę, no to pojadę. A że nie zdążyłem zrobić jeszcze tych tutaj zderzaków, no to zakładam seryjny tył za chwilę założę. Przed chwilą zdjąłem ten aftermarketowy, który będę musiał tutaj dopracować. Zakładam seryjny tył, no i będę musiał trochę Nissana wyczyścić, bo nie wiem czy to widać, ale widać. Trochę się zakurzył jak tutaj przy nim działałem, także i pod maską nalałem olej, tak, nalałem już w końcu olej i pod maską i tutaj na zewnątrz jest strasznie zakurzony, także za chwilę zabieram się za czyszczenie, tylko jeszcze założę tą listwę, którą musiałem dorobić sobie o takie tutaj dystanse z podkładek i z nakrętek, ponieważ jak miałem założoną, jak widzieliście wcześniej, to ona była tutaj trochę bardziej wklęsa w stosunku do lampy. Jak założyłem te dystanse, to wyrównało się, więc tak to teraz zostawię. No i jak mówiłem, zaraz poskładam to wszystko tak jak było, seryjnie. Będę musiał zrobić sobie kilka zaprawek, gdzie oczywiście przy przymierzaniu zderzaków lekko drapnąłem lakier, ale to tylko przez moją nieuwagę. Jaki jest pierwszy przystanek po przyjeździe po trasie? Oczywiście, że myjnia. Szybko przepłukany, najbardziej chodziło mi o felgi, bo najbardziej się pobrudziły, trochę przednia szyba, ale wygląda dużo lepiej, także można jechać dalej. Parę osób się zjechało, o 12 się zaczęło, już trwa ponad godzinę. Coś spróbuję Wam nagrać, nie obiecuję, że będzie to dużo i wszystko, ale coś. Wyłączyli muzykę, bo wcześniej chciałem obejść wszystkie samochody, jak jeszcze nie było tyle ludzi, ale cały czas grała muzyka, więc muszę obejść teraz. Kolejka do wjazdu przed scenę. Oczywiście nie widać, bo tyle ludzi. A tu fajny Nissan. Patrzcie, taki ładny europejski zestaw. Stary i nowy. Ale tam z tyłu jest lepszy zestaw. Byliśmy, zaraz podejdziemy, Wam pokażę. Jest coś ciekawszego. Tu jest zestaw europejski, a tutaj amerykański zestaw. I który byście wybrali? Caddy i Garbus, czy Humvee i Mustang? Jeszcze ten Mustang taki bardziej widać sorowy, bo ma kubły w środku. Zawsze myślałem, że Willys to jest tylko ten Jeep, ale Willys robił też Willys Night. Nie wiem, czy to jest to samo, ale jest Willys i tu jest Willys. Jedna lampka z tyłu, stop. 32 Illinois, Chicago. 32 może być, że rocznik czasem. Prawie 100 lat. 2 godziny po rozpoczęciu i w końcu przyjechał jeden fajny samochód. Wiem, żartuję, jest dużo fajnych, no ale ten jest taki inny fajny. Przyszła do mnie jeszcze jedna paczka.
Nie zgadniecie co to. Oczywiście też coś do Nissana. Zaraz je spakuję i wam pokażę. Oszczędziłem wam tego rozpakowywania. Przyszły do mnie drugie progi do Nissana. A dlaczego drugie progi? No bo wcześniej zamówiłem takie proste. Patrzcie, już przymierzyłem. O. Wcześniej zamówiłem takie proste, ale zaszła drobna pomyłka i przyszły takie lekko zaokrąglone. Te tutaj, które leżą. Czyli teraz te będę musiał to owinąć z powrotem w folię i odesłać z powrotem. A te już przymierzyłem. No i właśnie chodziło mi o to, żeby te progi były takie proste. Żeby nie było tego łuku. Tutaj o, tu było takie niżej. Był łuk i tu było znowu niżej. A tutaj było prawie że wysokość seryjnego progu. I myślę, że teraz, tak jak chciałem właśnie, jest prosty i wygląda to lepiej. No i teraz oczywiście muszę znowu zdjąć przedni zderzak. Te progi będę musiał dopasować, chociaż tak przyłożyłem i pasują. Powiem wam, że bardzo ładnie. Jedynie będę musiał drzwi trochę podnieść, bo o, jak słyszycie, tutaj w tym miejscu trochę haczy. Także minimalnie podniosę drzwi i będzie ok z tej strony. No i tylny zderzak też muszę zdjąć, żeby zabrać się za zastosowanie tego tylnego. Założyłem tylko po to, żeby pojechać na to rozpoczęcie sezonu do Gdyni. No ale co zrobić? Mówiłem, że będę, zgłosiłem się, zapłaciłem, trzeba było jechać. A teraz mam 3 tygodnie, żeby skończyć ten cały pakiet. Przód jest dopasowany, tył jeszcze trochę popracuję. Progi myślę, że będzie najmniej roboty chyba. Jak przyłożę z drugiej strony, to zobaczę. Miejmy nadzieję, że będzie tak jak z tej strony, że będzie prawie idealnie pasować. Wiadomo, że idealnie nie będzie, ale jest całkiem znośnie. Musiałem odkręcić te śruby, które są tutaj na dole, trzymają jeden i drugi błotnik, żeby zdjąć błotniki, żeby podnieść troszeczkę drzwi, tak jak mówiłem, żeby nie haczyło mi tutaj o progi. O, to będę musiał też zrobić, tutaj taka rdza wyszła, ale to spokojnie zaszlifuję, wstawię łatkę, pomaluję i będzie ok. Także tak jak mówiłem, drzwi będę musiał lekko podnieść z jednej i z drugiej strony. Z tej jeszcze się dało otworzyć, z drugiej niestety jak założyłem próg, gdzie mam ten próg tutaj, to niestety nie dało się już otworzyć drzwi, także będę musiał obydwa drzwi leciutko wziąć do góry, ale to chyba nawet dobrze, bo tutaj widzicie minimalnie się mija, więc minimalnie by musiały iść do góry i akurat o to minimum, które mi brakuje, żeby założyć progi. Stare progi, poprzednie progi już zapakowałem, zaraz pójdę nadać paczkę, no i zabieram się za tylny zderzak, czyli będę musiał najpierw pewnie tutaj w tym miejscu albo w tym miejscu jakoś naciąć, żeby to tutaj odgiąć w swoją stronę. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. No, będzie troszeczkę rzeźby, ale no, nikt nie mówił, że będzie lekko. Dobra, no to tak, zdjąłem sobie ten błotnik, podniosłem troszeczkę drzwi i teraz no jak mam, tak no wiadomo, że będzie haczyć, ale jak ustawię go tak jak powinien być, no to nic nie haczy. Jest miejsce, o nawet tak, o, coś takiego. No i nie ma. Jest minimalna szpara, ale to wystarczy. Także tak zostawiam. Jeszcze będę musiał tylko zrobić mocowanie tutaj od dołu. Jakieś wkręty chyba zrobię, bo to jest w tym miejscu i w tym miejscu to jest z tyłu mocowanie. Także to jeszcze ogarnę. Teraz zabieram się za drzwi z drugiej strony, które muszę też troszeczkę podnieść. Dobra, drugie drzwi też podniosłem. Próg mam w miarę spasowany. Jeszcze teraz będę musiał tylko założyć z powrotem te przednie błotniki, żeby już dopasować idealnie. Wtedy zaznaczę sobie, a tutaj w sumie, no tutaj będę musiał zaznaczyć, bo na błotnikach są miejsca, o tutaj na śrubki z jednej i z drugiej strony, a tutaj z tyłu, tutaj i tutaj będę musiał sobie wywiercić dziurki i zrobię takie plastikowe, tak jak tutaj są, o, takie plastikowe kołki, które wkręca się wkręty, żeby przymocować ten próg, a tutaj pewnie będę musiał zrobić to na wkręt, żeby to się w miarę trzymało i z tej strony, i z tej strony. Witajcie kolejnego dnia prac przy Nissanie i zaraz wam coś pokażę. Spójrzcie tylko na ten próg tutaj. Ten próg robiłem, pamiętam, że łatałem, jest w miarę ok, nie ma jakichś purchli. A spójrzcie teraz, już zacząłem trochę szlifować tutaj, teraz nie przestraszcie się, ale pokazuję jak jest prawda. Tutaj wyszedł purchel,
Zrobiłem śrubokrętem, wyszła dziura. Tutaj też są jakieś purchle, zaraz to zeszlifuję. I tutaj była taka najbardziej takie wybrzuszone. I też jest zardzewiała. Także będę musiał ten element i tamten element wymienić. Na pocieszenie, na usprawiedliwienie. Ja tych progów nie robiłem. Jak kupiłem Nissana, to te progi już tak były. I 10,5 roku jeździłem, więc chyba nie jest źle. Wytrzymało. No a jak będę za parę lat robił blacharkę jeszcze raz, to zrobi się to na porządnie, a jak na razie wezmę to, załatam, tymczasowo zasławam. Akurat do pomalowania nie będzie ciężko, bo ten truk tutaj ładnie się odetnie, tutaj na tej linii całej. Także myślę, że to nie będzie problem tutaj pomalować. A no i właśnie, jak widzicie, Nissan stoi na cegłach, na kobyłkach, zdjąłem koła, a to dlatego, żeby jak założę tutaj błotniki, to mieć dojście i to je tak samo, żeby mieć dojście, żeby nawiercić te otwory tutaj i otwory tutaj w progach, żebym mógł zamocować te zderzaki. Także zaraz sobie tutaj o tak przyłożę. Tutaj mam już zaznaczoną kropkę, zaraz sprawdzę, czy na pewno w tym miejscu powinna być. No i będę wiercił otwory do mocowania zderzaka i progów. Musicie mi wybaczyć, nie nagrywałem, bo zająłem się pracą i wygląda to mniej więcej tak. Śrubki tutaj przymocowane w seryjne miejsca, tak jak Wam pokazywałem, gdzie są miejsca w błotniku. Jeszcze będę musiał tylko od dołu przymocować w 3 miejscach te progi. Za chwilę to sobie zrobię, tylko nie mam już wkrętów więcej. Muszę sobie dokupić tych wkręcików. Z tyłu też zaznaczyłem, wywierciłem i jest przykręcone na 2 śrubki. Na to nie patrzcie, to nie jest dziura, to jest jakiś, nie wiem, jakiś taki syfek, brud. Jeszcze będę musiał wymyślić coś, żeby tutaj dokręcić, chyba na 1 wkręcik. Tutaj i z tej strony również, chociaż tutaj się dosyć trzyma sztywno, ale z tej strony troszkę odstaje, czyli będę musiał pewnie też to wkręcić tutaj na 1 wkręcik. No i tutaj tył też załapany na razie na 1 wkręt. Zaraz sobie odmierzę jeszcze, żeby załapać drugi chyba, chociaż w sumie to w miarę to się trzyma ten zderzak, ale zobaczę, może załapię jeszcze, tak jak mówię, na drugi. I teraz tak, z tej strony tu już mi zabrakło wkrętów. Oczywiście tu będę musiał lekko podszlifować jeszcze, żeby bardziej mi tutaj dolegało ładnie. Tutaj lekko zrobić chyba włóknem szklanym, tu i tą końcówkę. Z tej strony również jest na 1 wkręta. No i trzyma się mocno. No tak, wiadomo, że się rusza, no bo nie jest tutaj załapany, ale może wezmę, chyba zrobię na 1 wkręt, jeszcze tutaj załapię, żeby było jeszcze sztywniej. No i będę musiał jeszcze powalczyć z tym. To, tak jak mówiłem, dystanse i się oddali, ale ta szpara tutaj na dole mi się nie podoba. Tu jest równo ładnie, a tu się rozszerza. Nie wiem, czy będę musiał to całe jakoś naciągnąć, czy nie wiem, czy w najgorszym wypadku tutaj rozciąć po długości w tym miejscu i całość lekko podnieść, no i połączyć to włóknem szklanym. Zobaczymy jeszcze, jak to wymyślę. Mówiłem Wam ostatnio, że do tych lampek tutaj podobno pasują z Golfa trójki te oprawy, a się okazuje, że z Nissana właśnie mojego od bocznych kierunkowskazów też pasują. Musiałem jedynie lekko podszlifować tutaj dookoła tą oprawę, żeby weszła. No i pasuje. Czyli teraz tylko będę musiał przerobić sobie jeszcze wiązkę pod te 2 lampki, żeby mieć i pozycję, i kierunki. I sprawa załatwiona. Ok, witajcie kolejnego dnia. Nie wiem, który to już jest dzień, bo już nie liczę. I stwierdziłem, że tak, skoro mam te lampki i one mają te wtyczki od kierunkowskazów, to wezmę te wtyczki od prawdziwych kierunkowskazów, utnę je i przelutuję kabelki do tych tutaj lampek. Oczywiście tegoż tutaj przedłużenia pozbędę, tak jak mówiłem, i z tej strony tak samo tego przedłużenia się pozbędę. Tą wtyczkę utnę i założę wtyczki. No, tu jest druga już wyjęta. Założę te wtyczki i będzie wyglądało w miarę prawie jak oryginał. Ostatnio wszystko montowałem, teraz wszystko zdemontowałem, ale dorobiłem tak, jak tutaj mi kawałek brakował. Tutaj było jakieś pęknięcie. Tutaj naciąłem i lekko
Lekko zwężyłem ten zderzak minimalnie o te nacięcia, także kilka takich rzeczy, które musiałem tutaj podreperować, no to zrobiłem i teraz zostawiam to do jutra, wyschnie i jutro zabiorę się za obróbkę tego. Tutaj na tej przedniej dokładce również były takie lekkie dołki, tu w tym miejscu. Zalałem to tą żywicą i tutaj tak samo, nie wiem czy to będzie widać, może trochę widać na kamerze, też był taki dołek tutaj, też to zalałem żywicą. Także teraz, tak jak mówiłem, czekam tylko aż to przeschnie i jutro zabieram się za dalsze działanie. A tak jak wam wcześniej pokazywałem, w tym miejscu i w tamtym miejscu na progu jeszcze został taki jeden bąbel tam gdzieś w tym miejscu, to będę musiał zaszlifować i dorobię sobie łatki. Mam jakąś tam blachę jedynkę jeszcze, także dorobię sobie łatki, wezmę spawarkę, pożyczę pewnie od kolegi, pospawam sobie, pomaluję podkładem i nie wiem czy od razu będę malował w kolor, czy zostawię w podkład, bo i tak będą te progi, które tutaj leżą, założone, a jak będzie w podkładzie, no to już będzie jakieś zabezpieczenie. W międzyczasie jak to włókno tutaj wszystko schnie, to podjechałem do kolegi i załatwiłem sobie, tak jak miałem te gniazda do żarówek, to chciałem do tych gniazd załatwić wtyczki, niestety nie znalazłem, ale kolega miał coś takiego. Od razu wziąłem, zanabyłem żarówki pomarańczowe do kierunkowskazów. Także teraz będę musiał tylko przelutować. Tutaj będą pomarańczowe żarówki, a tutaj dodatkowe podłączenie na światła pozycyjne, czyli te tutaj, o. To, ale to już ogarnę jutro. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w następnym wideo. Do zobaczenia, cześć.